Raz, dwa, trzy. Chyba już jesteśmy. Sprawdzam sobie tylko jeszcze. Dobra. Odsłuch. Okej. Kto jest za mi? Dobra, wszystko wygląda, że jest ok. O, to kabel daje potem, dobra. Siemanko, z tej strony Krystian, z On The Travel, hashtag promocja, niestety takie są wymogi. Dziś opowiem trochę o wodospadach Islandii, o kilku wydarzeniach, które miały miejsce właśnie na wyspie, o której w zasadzie będziemy rozmawiali, czy o Islandii. No i może trochę w skrócie co było wczoraj, bo wiadomo, to był pierwszy live testowy, więc mało was było, no, normalna sprawa. Live trwał prawie 3,5 godziny, no ale kurczę, jakoś zgrabnie poszedł, wydaje mi się. No oczywiście skakałem po 5000 tematów, ale w końcu dobrnęliśmy do końca. Tak jak mówiłem, 3,5 godziny, prawie 4 godziny tak naprawdę. Głównie skupiliśmy się na rejonie Reykjanes. Już wam pokazuję. Okej. Mamy zmianę. Było parę znajomych mi osób tutaj, które obserwowały kanał, m.in. Zbyszek z kanału Nocne Niebo, którym podejmujemy współpracę. To jest moja strona On The Travel. Jeśli ktoś, tak zerkam, czy ty wiesz w ogóle, ktoś jest zainteresowany wyjazdami Islandia, Norwegia, niebawem Madera, to jak najbardziej zapraszam. W zasadzie plan jest już na cały rok, jeśli chodzi o 2025, mówiąc tu o Islandii. Będzie możliwe, że jeszcze pojawią się terminy na Norwegię, na Lofoty. Przymierzam się do tematu, bo tam jest teraz utrudniony dostęp jakby. Lofoty to jest archipelag w Norwegii. Bardzo, bardzo fajne miejsce. O, to tak wygląda. To jest akurat zdjęcie z takiego ikonicznego szczytu na Lofotach, czyli Reinebringen. Na dole jest miasteczko Reine. Na szczyt chodzi się takimi schodami, które powstały tak naprawdę wybudowane zostały przez Szerpów, którzy byli specjalnie tam sprowadzeni na miejsce. Ale o Lofotach opowiem innym razem. Być może kolejnym, albo to będzie przy kolejnym podcaście, albo zrobimy sobie coś o Szwajcarii. Zobaczymy, jeszcze nie wiem. To mówię, dzisiaj jest trochę taki spontaniczny ten podcast, bo w zasadzie mam możliwość i chwilę dzisiaj do pogadania. No wczorajszy podcast trochę zajęło. Powiem szczerze, że położyłem się spać dopiero o 5, dlatego wyglądam tak jak wyglądam. No ale słuchajcie, czego się nie robi, nie? No i Madera też jest w planach, bardzo możliwe, że na luty coś rzucę. Jeszcze muszę przemyśleć cały plan. Wczoraj to teraz siedzimy na mojej stronie, to taki w zasadzie strona Biura Podróży aktualnie. Czyli rozmawialiśmy o tym regionie Reykjanes, czyli taki najbardziej aktywny, jeśli chodzi o wulkany, teraz region Islandii. Zaraz wam pokażę, gdzie on w ogóle jest. Dużo osób jest nowych. Ok, czyli tak naprawdę jest ten obszar tutaj. Mniej więcej, tak. No zahaczyliśmy od punktu, który tutaj najczęściej zwiedzamy. Trochę opowiadałem o erupcji, na której byłem rok temu. O kurczę, znowu coś mi tutaj, pasurki.
o erupcji, na której byłem rok temu. Tutaj o miejscach, gdzie jest... tutaj jest miejsce, gdzie... Nie, przepraszam. Gdzie to było? Tutaj. Tu jest miejsce, na przykład... Czekajcie, gdzie to było? Tutaj jest na przykład miejsce, o którym mówiłem wczoraj, że można po prostu do wulkanu wjechać sobie windą taką specjalną. Wjazd jest ogólnie bardzo drogi. Prawie 1500 zł za zjazd do krateru. To jest tak naprawdę pod powierzchnią. Zjeżdżamy, tu jest taka gondola, nie wiem czy widać dobrze. Gondola i zjeżdżamy dosłownie do środka wulkanu. Tak to wygląda. Dajcie znać, słuchajcie, czy mnie słychać, czy jest wszystko ok. Nadaję aktualnie na TikToku, na YouTubie i na Twitchu. Jakieś ślajeczki, coś, jakieś emocje poproszę, wy też wiecie, że jesteście. Halo. Dobra. Tak, no i to było wczoraj. Jeden z omawianych punktów. To zobaczcie, fajne zdjęcie jest. Jak wygląda taki to wnętrze tego wulkanu, tak? Jak potężny jest. To jest, wiecie, to jest że Eiffla, a to jest kościół w Reykjavík, czyli w stolicy Islandii. Widać, jak to jest potężne. Oczywiście nie miałem jeszcze okazji tam zjechać, no bo koszty są ogromne, ale może kiedyś się dorobię. Dobra. Okej, na dzisiejszy temat to wodospady. Tutaj też wskoczymy trochę na mojego bloga, gdzie wrzuciłem 5 albo 4, jeszcze raz nie pamiętam, wodospady najpiękniejsze według mnie na południu w Islandii, ale pokażę wam też jeszcze inne, bo myślę, że jest o czym gadać. Na pewno ten podcast podzielę na parę części, bo tych wodospadów na Islandii jest sporo, jest w zasadzie co zobaczyć, co oglądać, więc raz, dwa, trzy. Czekajcie, czy nie jest za głośno? Okej. Coś mi tu YouTube pokazuje, że słabe połączenie jest, ale to jest niemożliwe. No dobra. Przejrzymy sobie jeszcze na wstępie informacje z Islandii, bo widziałem, że tam jest jakieś powodzie, coś są po roztopach. Czekajcie. Wchodzimy sobie na Rów Polski, to jest taki portal w polskiej wersji islandzkiej, który przekazuje dużo informacji na bieżąco. No i to tu mamy. Tak, oczywiście ta erupcja, która zaczęła się 2 tygodnie temu, dziś się właśnie zakończyła. To była ta erupcja, o której też wczoraj rozmawialiśmy, bo ona zalała też dojazd do Blue Lagoon, czyli takiego geotermalnego basenu. No taka ikona, jeśli chodzi o Islandię i główny punkt turystyczny. Tutaj jest informacja o tym. Czyli lawa sobie szła tutaj. Tu są te parkingi. I ogólnie oni już się przygotowali, bo ta czarna linia tutaj dookoła to jest wał, który został stworzony do zabezpieczenia, gdy zaczęły się te erupcje w tej lokalizacji tam 2 lata temu bodajże, akurat w tej lokalizacji, tak, bo to jest w tym roku, żebyście mieli spostrzeżenie, jak to wygląda, to w tym roku to jest chyba 8 erupcja w tym samym miejscu tak naprawdę, więc ta lawa bardzo szybko się porusza po tej lawie, która powiedzmy była miesiąc temu i w zasadzie teraz są regularne mniej więcej erupcje co miesiąc, 2 mniej więcej tak wychodzi. Teraz ta się zakończyła dość szybko, no bo to jest tak, że jest bardzo mocny początek, lawa potrafi płynąć nawet 4 km na godzinę. Czekajcie, to wam pokażę to, no.
Dajcie znać, czy wszystko ok, czy słychać mnie dobrze. Ja zaraz sprawdzę na TikToku, czy jest w ogóle. Coś tam sobie pyka. Dobra. Co miałem aha, okej, to czyli powiem wam tak. To jest to. O, tu jest początek. Ja to robiłem retransmisję z tego wydarzenia na kanale. To się faktycznie słabo ładuje. Tak to wyglądało. To ona miała, erupcja była jakoś chyba gdzieś po 22 jakoś wieczorem. Ogólnie dostęp jest, no, znaczy może nie zabrany, bo tam nie ma ogólnie zakazu, tylko że są zamknięte drogi, no i jakby nie zalecają, żeby tam podchodzić, tak, ale do samej erupcji jest tam, nie wiem, chyba z 1,5 km czy 2 może. Tu akurat jest o tyle nieciekawie, bo ten region, gdzie są te erupcje, był kiedyś poligonem amerykańskiej armii, która zastosowała tam w II wojnie światowej. I niestety pojawiają się niewypały z tamtego okresu, więc kurczę, jest trochę ryzykowne wejście na ten teren. Tak to wyglądało. Słuchajcie, kto jest ze mną? Ktoś mnie słucha tutaj? Czy jest ok? Ok, dobra. I słuchajcie, to się działo. Te erupcje, weźmiemy sobie zmienię mapę. Te erupcje są od w zasadzie, no nie wiem, tam 2 lata, chyba 3 w tym samym miejscu tak naprawdę. Tu jest taka szczelina, która przechodzi przez kontynent, to jest tak naprawdę pod nią jest płyta tektoniczna i ona po prostu się otwiera i tutaj magma idzie do góry i w postaci lawy wypływa na powierzchnię i ona w zasadzie tutaj płynie lub tutaj, tak? Teraz ona bodajże stąd dopłynęła tutaj do tego parkingu i go zalała, ale widziałem, że już dzisiaj otworzyli ten parking, bo to jest tak, że słuchajcie, oni kładą nową nawierzchnię na lawie zastygniętej. O, tu jest oto informacja. Słuchajcie, są zdjęcia, tak? Tak właśnie lawa dostała się na parking i na drogę. I droga była zamknięta. O, słuchajcie, to jest wejście. To jest wejście do obiektu. Oczywiście to jest też ta stara lawa, tak? Wszędzie. No i tak to wyglądało, tak? Jak ona się rozlewała na obiekcie, blisko obiektu na parkingu Blue Lagoon. O, to jest kolejne zdjęcie. Tak, no tak jak mówiłem, ona tam było rozwarcie, tak? Szczelina i ona po prostu szła tędy. Tak, ona szła tutaj dookoła. I tutaj szła tak naprawdę równo z tym wałem ochronnym. I tu jest elektrownia, z której w zasadzie to, co się odpadki tak naprawdę z elektrowni są w tej Blue Lagoon. Z tego korzystają ludzie i to jest lecznicza woda, tak? Dużo bardzo wapienna. Potem się wychodzi takim, człowiek jest wysuszoną, ma bardzo skórę. Powiem wam, że historia jest taka. Kiedyś oglądałem wywiad z właścicielem tego obiektu, w którymś dokumencie to było, albo na YouTubie chyba, nie wiem, czy właśnie to jeszcze nie było w sumie podróże z Efronem na Netflixie, co jest, co wczoraj też o tym mówiłem. Oni rozmawiali z tym właścicielem i było to tak, że pewnego razu przyszedł jakiś starszy facet do właściciela tej elektrowni i zapytał się, czy może wejść do tej wody. No i kurczę, przyszedł raz, potem drugi raz, się okazało, że gość miał jakąś łuszczycę czy coś takiego i ta woda, czyli tak naprawdę ścieki z tego,
zaczęły mu pomagać, tak? I dobrze wpływały na jego skórę i w zasadzie go leczyły. No i oni stwierdzili, że kurczę, to jest fajny myk, żeby zrobić z tego biznes. Tak mniej więcej, tak? Na pewno wiadomo, to też jest czyszczone to wszystko, tak, ale ogólnie no tak w przybliżeniu można powiedzieć, że to jest po prostu w jakiś sposób jakieś ścieki, tak? Dobra, no i teraz jest informacja, że ona jest już otwarta. No i tutaj mamy też odwilż taki zalewa drogi. Zobaczymy, co oni tu pokazują. Czy to widać? Tu jest dużo właśnie informacji, tak samo na portalu Islandia News. Aż jest po polsku. Bo tak jak wczoraj mówiłem, na wyspie jest tak naprawdę druga nacja to są Polacy po Islandczykach, więc jest tam nas trochę. O i zobaczcie to. Przez to, że wyzbrała ta woda z lodowców po roztopach, to tutaj wszystko jest zablokowane. Na czerwono są drogi, które są zamknięte. Tu jest zakaz przejazdu. Gdzie to jest? To jest, wam powiem. Tutaj gdzieś będzie. No mniej więcej w tym miejscu, tak? To się to wszystko rozlewa. Tak, dobrze mówię? Big. O, tak, tutaj ta część jest zalana. Tu jest ten wodospad z Skogofos właśnie, który był na zdjęciu. On jest tak naprawdę też na okładce tego podcastu. Ale też o nim będziemy rozmawiali. Dzisiaj sobie. Okej, dobra. Czy coś tam ciekawego jeszcze było? To inne życie. No wiadomo też osuwiska błotne też się pojawiają. No, taki klimat, tak? Już tam wiatrów dużo. Przeważnie ta strona zawsze jest najbardziej, te fiordy wschodnie są najbardziej zawsze narażone, on zawsze tutaj torbi, wieje i tak dalej. No i oczywiście już jest informacja od tych paru 3 dni, już widzę, że ponownie ten obszar, gdzie była ta erupcja, która się zakończyła dzisiaj, że obszar ponownie się podnosi, tak? Czyli tak naprawdę już kolejna magma podchodzi do góry, więc zaraz pewnie będzie kolejna erupcja. No i tam codziennie dni. Tu był wypadek. Bus wypadł z drogi i sporo osób cierpiało. W zasadzie głównie dlatego, że byli bez pasów, tak? Tutaj niektórzy pasażerowie nie mieli zapiętych pasów, a 4 wypadła z autokaru. Więc no jest grubo. Naprawdę tam trzeba uważać na drogach, nie? Jest cholernie ślisko w niektórych miejscach. No jest tak zmienna pogoda, że łatwo bardzo o wypadek. O, zobaczcie, to jest droga. No i wiatry cholerne, nie? Jest taka zasada, że jak wieje, to trzeba trzymać mocno drzwi, jak się otwiera i jak je zamyka. Bo może po prostu wyrwać, nie? Kiedyś kumpel, którym jeździłem wcześniej na wycieczki, też mieli taką sytuację, że po prostu tak walnęło drzwiami, że wygięło się po prostu, nie? Prawie wyrwało. No i dobra, zaczynamy, słuchajcie, sobie od wodospadów. Pierwszy, od którego zaczniemy, to będzie chyba Glimur. Gdzie jest Glimur? Czekajcie, już poustawiałem trochę inaczej. Czy ktoś ze mną jest w ogóle? Czy w ogóle to jest widoczne? Okej. Dobra, zaczniemy sobie od Glimur. Spod Glimur. No, co się stało? Słuchajcie, Glimur jest ułożony w świetnej lokalizacji. To jest tak naprawdę on
Jest przedłużeniem, można powiedzieć, fiordu Wielorybiego. I można do niego dojść 2 szlakami. On ma wysokość prawie 200 metrów. I to jest jeden z 3 najwyższych wodospadów na Islandii. Czekajcie, nie miałem tutaj wzmianki o nim? Chyba ma 210 albo 190 metrów wysokości. I ma 2 kaskady. Zaraz wam wszystko pokażę, gdzie on w ogóle jest. Dobra. 198 wysokości. Jest drugim co do wysokości. Tak, teren, ogólnie to jest, tak naprawdę on się znajduje na prywatnym terenie, na który można wejść. Nie jest płatny, ale jest informacja, że wchodzisz na własne ryzyko. To dlatego, że no tam jest, szczególnie w zimę, jest raczej nieskazane tam chodzić, szczególnie, że był wypadek w 2023, tak, rok temu, w marcu, jakoś chyba marzec, kwiecień, spadła z tego jedna kobieta. Po prostu para była na tym, na wodospadzie i turystka, ona spadła po prostu, no tam po prostu wchodziła szlakiem i poślizgnęła się. No wiadomo, no, albo to było przy jakimś robieniu zdjęcia czy coś takiego, albo po prostu nieszczęśliwy wypadek, bo tam łatwo się poślizgnąć, szczególnie w zimę na pewno to jest, kurczę, masakra. I dodatkowo jest tak, że no wiadomo, każdy chce wyjrzeć, spojrzeć ten dół, no tak, taka jest reakcja, nie? Ale tam jest, kurczę, niebezpieczne, nie? No w okresie takim letnim jest super, tam, kurczę, nie jest trudny ten szlak. Na górę jak się już wejdzie, to widać właśnie, to jest tylko z drona robiłem zdjęcie. Czekajcie, i tak wygląda, tu jest, powiedzmy, tu gdzieś jest parking i w zasadzie idziemy 2 szlakami. Mamy ten szlak właśnie ten dolny, ten krótszy, tędy i tu jest jaskinia i mamy też drugi szlak tu górą. Tylko ten drugi nie polecam, bo tam jest taki szutr, w zasadzie nie ma nic szczególnego, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o widoki, jest bardzo monotonny szlak. No i ten wodospad potem docelowo widać ze swojej strony. Też wam pokażę potem zdjęcie, znaczy film z drona, jak to wygląda z drugiej strony. Ale ogólnie, jeżeli macie cały dzień i jest piękna pogoda, to zalecam zrobić po prostu kółeczko dookoła tego miejsca. O tak już to wygląda z góry, tam przy samych kaskadach. To jest właśnie, tam widać te całe fiordy. Teraz wam powiem, co jest tu po kolei, bo też jest fajne rzeczy. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Nie widzę. Czy w ogóle wszystko się nadaje? Muzykę nie wolił, bo potrafię muzykę mi wyłączyć. O, ktoś mnie tu pozdrawia. Warmi Mazury, witam, hej. Dobra, muzyczka jest. Pozdrawiam. Teraz jakieś... wrócimy coś. Aha, nie wiem jak to działa. Cześć. Wrzucę hejkę. Pozdrawiam Warmię Mazury. Okej, no to chyba wszystko działa. Tak, no to jest, tak jak mówiłem, tak widać taki widok z tego wodospadu na fiord. Tak, od moja mama, zobacz, mama pozwała. No i tak naprawdę my tędy tutaj się jakby wspinamy tym szlakiem do góry. Jeszcze raz i jeszcze wam pokażę. Przestrądzę. Trochę zacząłem od tyłu. Słuchajcie, pokażę wam w ogóle, gdzie on jest tak naprawdę, ten wodospad. Bo po drodze mamy fajnych kilka rzeczy do zobaczenia. Słuchajcie, tak do rozpoznania się, gdzie jesteśmy, tak? Czyli tu mamy wyspę, Islandię. Tu sobie lądujemy, jak przylotujemy na wyspę. I tu jest stolica Reykjavik. I tak naprawdę
Do samego tego wodospadu Glymur nie jest aż tak daleko, to jest jakieś chyba godzinę czy półtorej drogi od centrum. Czyli w zasadzie jedziemy tędy tą drogą i tu już się zaczyna ten fiord wielorybi i po drodze mamy fajne rzeczy, na przykład starą bazę wojskową II wojny światowej, gdzie stacjonowali żołnierze. Ona była chyba... Czekajcie. Chyba gdzieś w tym miejscu ona była. Ale też od niedawna powstał w tym regionie powstało spa, takie termy. Czekaj, gdzie one były? Tutaj, o. Tutaj. I już wam pokazuję, jak to wygląda, bo ostatnio wrzucałem na bloga artykuł o termach, o spa i geotermalnych źródłach, które są mniej więcej do godzinnej drogi od Reykjaviku. I słuchajcie, to jest tutaj, ostatnia pozycja. No, tu jest mniej więcej, wychodzi, że 45 minut od Reykjaviku, tak? Tak, no aha, tak dodałem informację do artykułu drugiego, że jest Glymur niedaleko i ta baza wojskowa. No i co tu? 8 basenów naturalnych, no to jest, wiecie, to nie są takie baseny, tak jak możemy sobie wyobrazić, że jest jakieś kurcze OM, to jest wszystko niby naturalne, tak, czyli zachowaniem natury i to nie jest takie ekskluzywne, ale ma na pewno jakiś swój wyraz, tak jak to widać. Czy mamy tu, zakładam, to jest wejście, to nie byłem tam jeszcze. Zawsze koło tego przejeżdżaliśmy, bo tu jest ta droga główna do fiorda. My też jakby mieszkaliśmy po drugiej stronie, parę razy po drugiej stronie tego fiordu. Czyli tu mamy te baseny, jeden, tam jakiś drugi, kolejny. Czekajcie, gdzieś było jeszcze zdjęcie. No tak to wygląda. Takie typowe klimaty islandzkie czy tam skandynawskie, takie surowe. Gdzieś to było nawet chyba wideo, takie promocyjne od nich. Czekajcie, to jest wyłączone. Włączymy. O. Dziwne, bo kurczę, te filmiki są bardzo słabe, nie? Jak na takie miejsce. Może kiedyś jak będę jechał kolejnym razem, to do nich się odezwę. No, zobaczcie, to jest ten cały... Aha, kurczę. No i tam jest ten cały fiord, tak? Który widać. O, to jest kolejne jakieś tam... Aha, to jest droga do Jazdewa, czyli tak w zasadzie jedziemy w kierunku tego fiordu. No i tu jest takie odbicie z głównej drogi jakby do brzegu. Tak, natura. O, Warmia Mazera jest git, okej, super, dzięki. Jeszcze raz pozdrawiam, fajnie, że wpadliście. Nie znam akurat waszego kanału, ale ja jestem ogólnie z Mazur. Teraz w sumie to jest Warmia, tak. No i tak to wygląda. Widoki niesamowite. Tam jak zawsze się wracało wieczorami, to kurczę, powiem wam, że kurde, słońce tak tam potrafiło się przebijać przez te fiordy i układać te promienie słońca na tych górach, przy tych pogórkach. I tam jest taka trasa, że się tak jedzie, tak naprawdę, nie? Tak ciągle jest taka pagórzysta droga. No, tutaj super. To podejrzewam, że było jakoś pewnie koło lata robione, bo tam wtedy są takie właśnie albo mroźne, że było. Bo tam zawsze takie różowe niebo. No wiadomo, ale w okresie tak naprawdę już chyba początek czerwca, czy koniec czerwca zaczynają się białe noce, tak? Czy one jakoś do połowy chyba sierpnia trwają. Pamiętam, jak byłem wtedy na tym wulkanie na erupcji rok temu, to właśnie jeszcze były te białe noce. Końcówka tak naprawdę. I się załapałem. No dziwne uczucie takie, kurczę, ale szczerze mówiąc energii było tyle, że jeździłem, kurczę, po nocach, nie? Nie chciało się spać w ogóle. Podobno tam ludzie, którzy pracują
to tak naprawdę biorą trzecie zmiany zawsze, bo taka jest energia jakby taka, nie? Dobra, to pokażę teraz ciąg dalszy tego o tym Glamour. O, słuchajcie, tu jest właśnie, jak byłem sam na tym wodospadzie, tak jak mówiłem właśnie przed chwilą, że no, może w 4K. Jak byłem właśnie, były te białe noce, ja po prostu spać nie mogłem. W zasadzie niedaleko zatrzymałem się w takim parku jakby. Oni mają takie swoje miejsca, gdzie można się zatrzymać i zaparkować. Ogólnie jeżeli jedziecie, to polecam taką aplikację Park for Night. Tam może zobaczyć, gdzie są legalne miejsca, gdzie można się zatrzymać i sobie no, po prostu pospać. No ja w takim właśnie jednym miejscu zatrzymałem się i kurczę, no nie mogłem spać, więc podjechałem po ten Glamour, po ten parking. To było jakoś 4 albo 5 rano. No to był ten sam dzień, w zasadzie wieczór, co po przylocie. Więc stwierdziłem, że jadę w tym kierunku, zrobię ten region, a potem zobaczę ten wulkan, ale pozmieniałem trochę plany i wulkan zacząłem na końcu dopiero. No i tutaj przyjechałem w zasadzie od razu rano i w zasadzie ruszyłem na ten szlak i byłem kompletnie sam, nie? To było właśnie fajne, że nikogo nie było. Tylko najgorzej to, że wziąłem ze sobą tylko jednego batona jakiegoś energetycznego. To jest zdjęcie, jak sobie to energetycznego, a mi zajęło to łożenie chyba do 14 albo 15, bo ja zrobiłem całość tu dookoła. Jeszcze kurde mnóstwo zdjęć i ciągle z dronem. O tak samo selfie ze statywu, bo byłem, mówię, sam. No i przez to, że byłem tyle godzin, to po prostu byłem tak już zmęczony, bo wracałem właśnie tamtą drugą stroną wtedy. Byłem tak wymęczony po prostu tym, że w zasadzie nic nie wziąłem, ani wody, ani niczego. Myślałem, że to mi szybciej zejdzie. I jak wracałem, to parking był po prostu pełen, nie? Było tak dużo ludzi. Już w zasadzie widziałem te osoby, jak one chodzą w momencie, gdy już schodziłem tą drugą stroną. To widziałem, jak po prostu tabuny ludzi idą pod górę. Więc tam jest, jak jest pogoda, to jest bardzo oblegane miejsce, nie? No i to jest już z innego okresu, jakbym z taką ekipą we wrześniu zeszłego roku chyba. Zabrałem tutaj ludzi. No, znajomych, nawet moja mama się załapała. Nie wiem, czy mnie ogląda w sumie. Czołg tu leci. No i widzicie, to są dwie nawy. Jedna i druga. Kaskady. Nie wiem, czy to będzie pokazane, co jest tam dalej. Bo po prawej stronie, może wyjść jeszcze wyżej, jest jezioro. Takie dość spore. A jeżeli nie, to można iść po prostu przejść dookoła, ale żeby przejść dookoła, to ja zalecam zabrać sobie klapki albo jakieś, bo to widzicie, takie są tereny, tak? I zalecam zabrać sobie jakieś klapki albo, no nie wiem, wyższe buty, jakieś gumowce czy coś takiego, bo tam jest po prostu tak, że no, ciężko przejść na bosaka, bo jest tak ostre kamienie, a jak ja przechodziłem, to był sierpień i było w sumie po kolana nawet, nie? Wody. I bardzo nieprzyjemnie się przechodziło. Kurczę, no ale jak już przeszedłem taki kawał, więc stwierdziłem, no nie będę się wracał, zobaczę coś innego po prostu. Więc no wróciłem się, znaczy szedłem dalej. Ale jeżeli ktoś ma opcję zabrać coś ze sobą, czyli te obuwie, no to polecam zabrać, czy nawet te klapki chociaż, nie? I po drodze coś takiego jest. Kilka tych zdjęć, tak. Wam jeszcze pokażę, zaraz będzie jaskinia, przez którą przechodzimy. O tak to wygląda też. No i tu prawdopodobnie ta dziewczyna gdzieś tutaj pewnie spadła, tak? No wiadomo, tylko to pewnie było oblodzone i się zakładam, że poślizgnęła. No, natura niesamowita, po prostu jest świetne miejsce, nie? A tu już z grupą. Super ludzie. Fajna była ekipa, same 3 rodziny, tak? Jak wychodziło? Raz, dwa, no 3, tak. Mega miejsce. No i tam w zasadzie po drodze właśnie idąc szlakiem dolnym,
A tak, bo to są te... Czekajcie, czy to jest tu? Tak, i to są te szlaki, te żółte, to są naznaczone szlaki, które można po prostu eksplorować, tak? No i w zasadzie tu jest parking. Tu jest parking. No i jest tutaj odnoga, może iść właśnie tutaj do góry. Tutaj. I tam przejść sobie. Właśnie ja tam przechodziłem przez rzekę. Tam przejść przez rzekę i tutaj tak dojść, tak? Albo ja polecam wybrać tą część tutaj i przejść tutaj przez jaskinię. Ona gdzieś tutaj mniej więcej jest. No i potem przechodzimy przez rzekę, ale na rzece jest położona kładka. I właśnie to jest taki myk, że ona w okresie zimowym jest zdejmowana przez właściciela tego gruntu. I zawsze na grupach ludzi się pytają, czy kładka już jest ściągnięta, czy tam położona. Okej, to jest jakiś tam coś z drona będzie. A jeszcze coś jest z drona. Mhm. Dziś taki mówię, dzisiaj taki bardziej troszeczkę spontaniczny podcast, bo miałem zwyczajnie czas, żeby to zrobić, bo jutro może być już nie będę miał możliwości. A mówię, wczoraj był pierwszy testowy, wszystko w sumie poszło gładko, więc stwierdziłem, że zrobię kolejny. Na następny, czyli trzeci, nie wiem kiedy będzie opcja, ale będę informował na pewno na wszystkich portalach, tak? Czyli na Facebooku, na Instagramie, na TikToku pewnie też, tak? No i tu na YouTube też się pojawi wydarzenie. Ale zapraszam do obserwacji, do śledzenia kanału Fonda Travel. Wszystkie w zasadzie linki macie w opisie tego filmu, czy na kanale. O, i tak to właśnie wyglądało. To było fajnie, bo jak się szło przez ten... ja przeskoczyłem do jaskini? Przez tą jaskinię, to na początku nie wiedziałem, kurczę, o co chodzi, jak to przejść, bo w zasadzie jak się stoi na górze, to nie widać tego. I wchodzi się w taką dziurę. Teraz zobaczę, bo chyba nie rzucałem tych zdjęć jeszcze na stronę. Tu się wchodzi, tak. I widać właśnie tam u góry. Tu jest właśnie ten wodospad tam daleko. I tak naprawdę cały czas go to nie widać jeszcze, nie? Dopiero jak się wchodzi tam już mniej więcej, tutaj mniej więcej, to wtedy jest widoczny on już, nie? Tak, no i takie jest przejście. Ona ma ta jaskinia ma takie dwie dziury jakby. O. Wygląda jak taka maska. Nie wiem, czy mi się skojarzyło to z inżynierami z obcego. Czekajcie, miałem na pewno gdzieś... Tu chyba go nie podpięłem, ale na YouTubie... Playlist. Czekajcie, może zrobimy tak. No kanał nie jest duży, mówię to. Do tej pory kanał wyglądał tak, że wrzucałem filmy z podróży, jakieś tam rolki. Czekajcie, wodospad Waterfalls. To jest to samo. Zobaczmy, co to jest. To jest glamour. Glamour. Zostawimy tą playlistę, bo użyjemy jej po prostu potem. Ale jest filmik właśnie z tej jaskini chyba. O, czekajcie, czy to nie będzie? Nie, to już widzieliśmy. Ja nie wiem, czy nie mówię za cicho teraz. Czy ktoś tam jeszcze mnie ogląda? Na TikToku, nie wiem, czy to... Czekajcie. Nie, tutaj tego nie widzę. Filmy. Chcę pokazać takie spoko ujęcie na na tą jaskinię przy tym glamourze, bo tam robiłem kilka najazdów nad dronem. Aha, to może być w shortach na pewno. Jedno.
Gdzie trochę tego jest tutaj, nie? Już się nazbierało. Szwajcaria tam, trochę z Tajlandii. O, z Wietnamu tam też chyba właśnie muszę wrzucić, bo ja chyba nie wrzucałem tego, mam tylko na Facebook, na Instagramie. Tam jakieś nagrywki robiłem z wyspy Phuket w Wietnamie. I też to trzeba uzupełnić jeszcze. A tam jakieś. Tu jest też Glamour. No, Wietnam to jest numer 1 na wyspie. Patrzę też pod kątem dookolnym, tak? Czyli cały ten krajobraz, który otacza to miejsce, że gdzie można dojść, jak to wygląda, no, po prostu jest bajka. Kurczę, ja to wrzucałem. O, tu jest na pewno. To miejsce. O, widzicie? I pod spodem jest ta jaskinia, o której mówiłem wcześniej. Chyba będzie ją widać, bo to jest taki spiralka. O, tak, no i tu jest na dole ta jaskinia, tu się schodzi, tam jest taka dziura mała i się przechodzi tutaj z tej strony, już schodki są przygotowane i się po prostu idzie dalej. I tamtędy się wchodzi tutaj. Tu jest przejście, o, tutaj widać jak jest wejście do dziury. I tam jest przejście, tutaj jest szlak, tutaj i tam jest kładka, o, to chyba na tył widać. I idzie się tutaj do góry, o, cyk, 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 cyk. No to było bardzo wcześnie rano, więc no naprawdę to była bajka. Dobra, czy... Ile w ogóle gadam? Aha, godzina, a dopiero jeden wodospad raptem. No dobra, to mówię, to będzie na pewno kilka części. Jeśli mowa o wodospadach. Dobra. Czekajcie, wejdziemy na górę. Cyk. Kolejny wodospad na liście. No to może tego pierwszego zrobimy sobie. Kwernufos. Też jest, kurczę, fajny. Ja mówię, ja go zawsze omijałem przez wiele lat. Ale kurczę, jakoś... Chyba w zeszłym roku podjechaliśmy do niego, bo on jest tak naprawdę blisko Skogafoss, czyli drugiego wodospadu. Czyli byliśmy tutaj na Glamour, tak? Tu był Glamour. O. Tak, czy dobrze pokazuję? No, to jest ten. I teraz wracamy sobie do Skogafoss. Czyli tutaj. Tak, i to jest ten, który mówiłem wcześniej. Nie, co ja gadam, kurczę. Dobra, sorry. Tu jest Skogafoss. Ten, tak? Taki najbardziej popularny chyba z filmów i seriali, w zasadzie wszystkiego, co jest możliwe. I słuchajcie, Kwernufos jest tutaj. Ogólnie to wygląda w taki sposób, że w zasadzie wjeżdżamy na to samo jakby miejsce, tutaj jest droga. Tu się skręca na Skogafoss, a tu jest ten Kwernufos, kurczę, no nie, no to wymawianie tych nazw jest dla mnie ciężkie. No i słuchajcie, jedziemy sobie tutaj. Tu jest parking przy tej Freya Cafe, jakoś tak się nazywało. I tu dodatkowo jeszcze jest taki skansen takich fajnych domków starych. Zobaczcie, muzeum. O. Byliśmy tutaj na zewnątrz, przeglądaliśmy jak to wygląda, ale nie wchodziliśmy do niego, bo tam jest płatne oczywiście. To takie klasyczne domki islandzkie, jakie występowały w tamtych czasach, znaczy w przeszłości. To jest ten główny budynek. Może podejrzeć. No tak samo takie skanseny jak są w Polsce też wiadomo, tylko tam po prostu akurat tamta kultura, tak. Jest jeszcze fajne miejsce takie. O, tutaj zobaczcie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. To są, bo Islandczycy bardzo mocno wierzą w trolle i elfy. I to są właśnie domki dla nich.
i oni tam zostawiają jedzenie i tak dalej. No jest tam, jak wpiszecie ciekawostkę Islandii, to wyskoczy pewnie, że tam, nie wiem, 10% wierzy w trolle i elfy, nie? Islandczyków. No i tak to tam wygląda. No i dobra. No i w zasadzie parkujemy sobie tutaj. Dlaczego to się to już przedstawia? Tu można zaparkować, parking jest darmowy i tu jest wejście na posesję prywatną, to jest też prywatna ziemia. Tu jest gdzieś furtka i w zasadzie, no to chyba. I tutaj mamy spacer, nie wiem, tam 15 minut może. No i on jest tutaj. I słuchajcie, on wygląda tak. Jest petarda, po prostu jest petarda. Teraz pokażę wam zdjęcia i filmiki. O, tu jest filmik, jak stoi się za kurtyną tego wodospadu. No tylko mówi, to musi być pogoda i akurat musi być słońce w takie położenie, żeby wpadała w ten jakby ten kanion. Tutaj. No zobaczcie, bo to jest kanion, tak? I akurat słońce musi wpadać w taki sposób tutaj, po takim kątem, żeby świeciło na wodospad, który tu jest, nie? I wtedy jest taki efekt, jak tutaj na tych zdjęciach. O, zobacz, to są ludzie. I tu jest fajne, bo można wejść za tą taflę, za ten kurtynę tego wodospadu i tak naprawdę to się nie zmoknie, nie? Inaczej jest przy tym wodospadzie, o którym będziemy mówili później, gdzie tak naprawdę jest przejście dookoła i zawsze człowiek wraca z tego mokry. On nie ma opcji, nie? I zrobienie takiego zdjęcia, które jest ciężkie tam, bo tak naprawdę tam można zrobić zdjęcie tego typu dopiero no gdzieś koło zachodu, tak? Bo słońce dopiero przechodzi na drugą stronę, ale tu zobaczcie na filmik, jak to wygląda. Jest po prostu super. Byłem wkurzony, że nie pojechałem tam wcześniej, ale byłem też tam jakoś w styczniu. No, było była duża zamieć, sztorm. Tak naprawdę to w zasadzie ta woda to ona była w postaci takich, kurczę, lodowych kulek. Tak trzaskało i wiało w tamtą stronę właśnie, jak się wchodziło z drugiej strony tutaj. Tu jest przejście tak dookoła i to po prostu tak wiało, że go ściągało na bok, nie? Teraz gdzieś chyba mam ten filmik z zimy. Czemu mi się to nie włącza? Okej. No i on jest stosunkowo niski, do 30 do 40, no 360 metrów. On zresztą pewnie jak jest mierzony. O, tu jest to muzeum, o którym mówiłem. No i tu jest też są. O, tak to wygląda. Tam może sobie właśnie wejść za niego. Naprawdę polecam każdemu tam zajechać. Jest blisko tego Skogafoss. O. Takie może foteczki sobie tam wyciągnąć, nie? Z tego miejsca. Super. Rewelka. Tyle czasu tam jeździłem i nigdy nie zajechałem, nie? Wiecie co? No jest spory, naprawdę, kurczę, tak się wydaje, ale on jest naprawdę duży. No tu wszystko macie to tak naprawdę na stronie u mnie. No i z ciekawostek to ostatnio, nie wiem czy oglądaliście taki serial Halo. Drugi sezon był kręcony właśnie tutaj przy wodospadzie. No widać, ekipa stoi rozstawiona i ogólnie ta tutaj aktorka, jej postać tutaj jakby miała taki test. Udowadniała tam, że jeszcze nadaje do tej ekipy tych żołnierzy, tak? I on tutaj jakoś tutaj biegła, tutaj tam skakiwała na górę chyba. Potem spadł, w sumie nie chcę wam opowiadać w zasadzie. Ale scena całkiem spoko i dużo widać tego spadło. Widać jak to jest, jak to wygląda. Kurde, bo to jest ta scena z tego, ja może nie wiem czy otworzę, bo wczoraj wrzucałem filmik, otworzyłem właśnie jak mówiłem o tych serialach, o James Bondach i tak dalej. To wyskoczył mi że prawa autorskie. No spróbujmy, zobaczmy coś z ciekawości.
Okej, no o, tak to... No to jest właśnie fragment z tego serialu, tam z tego drugiego sezonu. Drugi sezon Halo. No, Halo to jest tak naprawdę... O, z góry. To jest serial na podstawie gry takiej FPP, tak? Czyli tak z widziana z oczu. First Person Shooter. O, no to sobie wchodzi na ten wodospad, niby, nie? Więc może popatrzeć, jak on wygląda, kurczę. No to tam, gdzie ja stałem do fotki sobie. No dobra, to sobie możecie obejrzeć, jest to, bo on trwa trochę jeszcze ten fragment. Na stronie to jest. No i tam też są zdjęcia z innych miejsc. O. O, ogólnie to fajny. Ten akurat odcinek był fajny, taki klimatyczny. No, zobaczcie jak to wygląda. Przy postprodukcji, nie? No i to jest to. Jakiś trailer oczywiście. Kolejny. Mm. Dobra. Czy coś jeszcze o nim chciałem powiedzieć, bo... Aha, miałem opowiadać filmik, jak on wygląda w zimę. Chociaż nie wiem, czy ja wrzucałem akurat na YouTube. Czekajcie, teścik, czy w ogóle coś słychać na... Raz, dwa, trzy. O, widzę, że muzyka się wytrzasła. Nie wiem, co się dzieje, coś mi się wywala ten player. Nie wiem, o co mu chodzi. Dobra, czekajcie. No dobra, działa. Nie, to ja wam pokażę na Instagramie w takim razie. Bo na pewno wrzucałem niedawno z zimowych właśnie, no to też jest on. Tak, no tam stoi jedna z dziewczyn, która była z nami. Maria nawet chyba. Coś kojarzę po kurtce. O, to widzieliście już wcześniej na tamtym klipie. Czekajcie, spróbuję znaleźć ten taki klip, jak to w zimę wygląda. No bo każda zima zimie nie jest równa, więc to też może być różnie. O, co to się zadziało? To może w Reelsach, znaczy nie w Reelsach, tylko w storkach to było. No, czekajcie. O, 2004. Ktoś ze mną jest? Macham, ktoś tam widzę, że jest. Okej, to jest zima. Cyk, cyk. A to na lodowcu było. Czekajcie. O, to jest Skogafoss, ten wodospad, który jest obok. Zobaczcie jak wieje. Będzie widzieli go, o jak go podnosi. Mega to wyglądało. No ja to zostałem w samochodzie, tak to robiło, że stwierdziłem, że nie, kurde, na pewno nie będę ryzykował przeziębienia po czymś takim, więc sobie odpuściłem, ale ekipa, która była ze mną, po prostu poszła, tam nawet na górę wchodzili. No.
I tam jest dalej szlak. O, a tak wygląda on po prostu latem, nie? Jak jest pięknie zielono. W zasadzie można do niego przejść teraz, bo jest w zasadzie obok. Na blogu nic na temat tego wodospadu nie mam na pewno, chociaż nie, będzie, czekajcie, będzie na pewno w innym artykule, czyli Ring Road. Czekajcie, tak tutaj. Widzę, że jakiś Michał jest na TikToku, cześć Michał. Już chyba tak tutaj nie wiem, kto jest na YouTubie. Skogofos, czekajcie, zrobiłem spis. Speaking, o kurczę, dobrze go znać. Irafos, pierwszy jest. Dobra. No, to takie, foteczki te. O, tak to wygląda jak, bo można na górę wejść tak po takich schodach i tam jest platforma, gdzie można tak jakby na nim stanąć, zobaczyć jak to wygląda. O, tutaj jest ta platforma. I tu jest też początek szlaku. Mówiłem też wczoraj, że tam on jest no ponad 50 km tak naprawdę. Ja tutaj, może wam też jeszcze cię pokażę, mam filmiki jak byłem tutaj, no nie wiem, z 3-4 km, może 5 przeszedłem i co to są wszędzie same wodospady, nie? Więc tutaj jest, no bajka jest, może iść i oglądać. No tak wygląda wodospad. Tutaj zaraz wam pokażę, jest chyba wrzucony silnik, bo często wrzucam na bloga i uzupełniam, jeżeli powstają jakieś filmy albo seriale w danym regionie, czy tam przy danym obiekcie. Jest filmik wrzucony na pewno, jak Loki, o to jest grupka, jak Loki w serialu Viking stoi pod tym wodospadem i to było jak pierwsza styczność z tą wyspą, tak? O, no i tu też był kręcony Thor, a odpalę, najwyżej mnie zablokują. Czy coś tu będzie tym? To mnie tylko jakiś fragment. Ej, nic pokazali. No dobra, ale jest na pewno pokazuje się w torze Dark World. To nie, to jest chyba druga część, tak? No i tu mamy tego Lokiego. Jak on tu wchodzi. No i zobaczcie, tam sobie idzie. Koło tego... O. Nie wiem, czy widzicie ten serial, dajcie znać. Z każdym sezonem był to chyba, wydaje mi się, coraz lepszy. Ja nie wiem, jak oni to nagrali, że na kamerze nie ma wody, nie? Na obiektywie. No tutaj wiadomo, już zagrywka jest taka pokazanie z drugiej strony. Czyli stoi operator. O, a co ty, dlaczego on płynie odwrotnie, woda? A ja tego nie wiedziałem. Aha, no dobra. To pewnie... To był taki Loki jak z tego Sora, nie? Z tymi porażami. No dobra. No i tutaj też była gra o Tron. A to jest ten wodospad, tylko on widzi, to jest dorobiony komputerowo jakby kaskady dodatkowe, tak? No i tam się złapałem na foteczki. A jeszcze mam jakiegoś drona, coś tu jeszcze jest chyba. Też kilka downloadów było. Witam kogoś tam nowego, widzę na YouTubie, witaj, cześć. Na TikToku coś jest? Nie widzę, chyba jest, ktoś chyba ogląda. No tak to wygląda. Zaraz wam pokażę, jak wygląda ten szlak dalej, co jest za Skogofosa. No zobaczcie, wszędzie owce dookoła, tak?
Jest tam mnóstwo. I tam sobie ludzie stoją na platformie. No to jest w zasadzie znaczy jeden z punktów głównych takiej wycieczki, na pewno przy przyjeździe przez Ring Road, to na pewno zawsze do niego zajeżdżamy, nie? A to gdzieś te zdjęcia, aha, to jest przejście na ten drugi wodospad, o którym rozmawialiśmy wcześniej, to jest tak naprawdę przejście do niego tutaj dookoła i tam się przechodzi. Tu stała ta ekipa z tego serialu, która tam nagrywała to wszystko, nie? Czekajcie, pokażę wam ten szlak. Pokażę wam zdjęcia ogólnie z tego szlaku. Gdzie on jest, kurczę? O, mam. Teraz tak, czyś mi się odpali przeglądarka. A, jest, okej. No i on... No i teraz polecimy sobie po tych zdjęciach. Czekajcie, czy to widzicie? Widzicie chyba, tak? Dobra, o. No i tak wygląda ten szlak. Mówię, tam jeden wodospad przy drugim. To jakieś obróbki moje. O. I tak naprawdę tutaj tu się wchodzi i tam ta woda tak naprawdę to jest tego skogofosa. Tak ona reaguje. No tam jeszcze dużo zdjęć nie rzucałem tak naprawdę na social media. Ale na pewno coś tam znajdziecie, jeśli chodzi o to. Takie są, wygląda tak jakby skały, znaczy takie głazy wielkie pospadały gdzieś tam, kurczę, dookoła. Takie wodospady. Widoczki są naprawdę super. Taki trekking się przejść, tylko mówię, tam dalej można przejść tym szlakiem dalej do Katli, do Katli, do tego parku i potem przez tęczowe góry szlakiem. Czekaj, to nie lecę w kółko? O nie, to jest dalej. No i tutaj w zasadzie doszedłem do tego wodospadu, w zasadzie już nie miałem czasu, bo potem wracałem, zabijałem się na wulkan, bo miałem stąd jakieś chyba 3 godziny jeszcze drogi. Okej, już mamy. A tak naprawdę ja spałem pod tym wodospadem, bo tak było, że ja wracałem z Clifford tutaj, z Dorley, stąd, i wracając stamtąd po prostu położyłem się spać w samochodzie tutaj pod wodospadem Skogafoss. No i tutaj zrobiłem ten szlak i nawrotka tutaj gdzieś, tak, to jest tu taki kawał miałem do przejechania, to może by było więcej niż 3 godziny. No może nawet 5. No. Pokażę wam jeszcze filmiki z tego szlaku. Ktoś jeszcze jest tam? Czekajcie, tutaj. Tu są wodospady. Porobić te okładki, kurczę, tych filmików, ale kurczę, no nie mam czasu, też nie chce mi się za bardzo z tego robić, jest masakra, tłubanie takiego. No to pomaga algorytmowi, tam wychwytuje te obrazki. O, to jest jeden z tamtego szlaku.
widać. No czekajcie, co tu się dzieje? Aha, dobra, to jest... Aha, teraz, dobra. No i tu mamy ten skokofos i tam na górę zaczyna się ten szlak. Dalej. Cyk. No i to jest to, co mówiłem, że to jest taki widok z góry. Z tej platformy. Tam jeszcze chyba trochę dalej może podejść. To jest też taki punkcik. No, i tam jest już ta kaskada. I tak już coś się wszystko zaczyna. I w zasadzie ten strumień czy tam rzeka to tak naprawdę spływa i opada z tym i tworzy ten skokofas, ten wodospad cały. Czy ta muzyka znowu się wywaliła? Nie leci. No, tu jest pierwszy wodospad. Naprawdę to wygląda niesamowicie tam jak się stoi, to jest takie potężne. Jak u nas, wiecie, gdzieś tam zobaczymy jakiś wodospadzik, ktoś tam się przychodzi, to jest... Tych osadów jest mnóstwo, oni nam mówię, nie wiedzą ile ich tak naprawdę mają, bo powstają nowe i tak dalej. Przy roztopach szczególnie, nie? To było właśnie bardzo rano. Tak naprawdę jeszcze... Przepraszam. Jeszcze ludzie dopiero wstawali. I całą drogę tak naprawdę miałem sam przejść. Dopiero jak wracałem, to już pierwsze grupy już się zaczęły tam zbierać. No takie po prostu pojedyncze postacie. Kto tam ze mną jest, widzę? Na YouTubie. Nikt się nie przyznaje. Jakiś lajeczek może, coś tam. Live, sub, dzwonek, coś tam poproszę, bo to tak to działa, wiecie o co chodzi. Niestety trzeba nakarmić algorytmy. Nic się nie przyznaje, kurczę. No i to dalej tak to wygląda. Ogólnie na YouTube to znajdziecie wszystko. Ale no, jest co oglądać. Ja tutaj zrobiłem tak, że nagrywałem jakby całą trasę. No mi się, aha, bo to na to 8 minut trwa. No to widać, starałem się pokazać większość tej trasy, którą przeszedłem. I te główne punkty, czyli te wodospady wszystkie. No i tam się idzie tak naprawdę i tam się zaczynają te Katla Geopark. Potem jest wulkan Katla, lodowce. No już tam. Potem wam jeszcze pokażę może zaraz, albo nawet zaraz, jak to wygląda jakby z drugiej strony ta Katla. Ten Geopark, gdzie wjechałem po prostu samochodem, był niesamowity, kurczę, byłem zdziwiony, bo myślałem, że nie przyjadę tam w ogóle, ale jednak trasa była taka ubita, szutr i ja tam wjechałem polówką, nie? Naprawdę, i jest całe, no w zasadzie 80%, 90% jest nagrane całej tej drogi, jak jechałem tam. Z drona. Puściłem po prostu, byłem sam, to mówię, puściłem drona Mavica, znaczy Mini 3 Pro i ustawiłem po prostu śledzenie i leciał za mną. Widoki były super, naprawdę, kurczę. No. Po to nagrywałem telefonem. Już mi się nie chciało wyciągać kamery, bo już miałem, kurczę. Bo to jeszcze było tak, że przede mną był jeszcze wulkan, więc nie wiedziałem ile materiału mi to zajmie i ile będę potrzebował miejsca na karcie i na dyskach i w ogóle, więc wolałem nagrać z telefonem. I tak jest, kurczę, jakoś to fajne, jak się chodzi o te iPhony, to naprawdę, kurczę. Do takich rzeczy jeszcze, jak wiecie jak nagrywać i jak potem to obrobić, to
No widać zresztą na obrazku, że jest super. Sorki, coś mi... No i tutaj był koniec, tutaj dotarłem na sam, do tego miejsca tak naprawdę. To już nie wchodziłem wyżej. Tam jest po prostu ciąg dalszy tego szlaku. Że wam pokażę z drona, jak tutaj latałem. Bo też to fajnie wyglądało. Dobra. Sorki. Dobra, gdzie to było teraz? Aha, to są to z drona ten szlak, co mówiłem, Katla Geopark, co jechałem samochodem, to teraz do tego wrócimy. Czekajcie, coś mi kurczę. Raz, dwa, dobra. To musiało być później. No, trochę tego jest tutaj. Tych filmików. Tu jest, co to jest? Czy to jest drona? Czy to jest to tego... A nie, to chyba tego oglądaliśmy dopiero. Kurczę, czy to było... Miałem filmiki z drona, jak tam po prostu chodzę. I z tego wodospadu. Kurczę, gdzie on jest? Czy co może w rolkach coś tam rzucimy, short jakieś? Potem się... O, tutaj coś jest. To chyba ogólnie taki... Tak, ono to z góry widać. Całość. I tam się właśnie zaczyna szlak. No tu jest chyba... O, i to sobie stoję przed tym jednym wodospadem. Aha, bo to jest... Patrzę, co za zapisy, kurczę. No i to taki przelot jeszcze dodatkowy. No więc za każdym razem, jak tam jest możliwość, to coś nowego się odkrywa. No. Czy jak jestem sam, czy z kimś, no to wtedy jest co oglądać i podziwiać. Jeszcze był gdzieś filmik z tego wodospadu tam na końcu. Nie pamiętam, jak się nazywa, jakaś taka długa nazwa była. No mówię, nie ukrywam, tych nazw, zapamiętanie tych nazw to jest po prostu tragedia. No wiadomo, te są też takie proste, tak jak ten Skoga Fawson, to tam jeszcze go ugryzę, ale kurczę, żeby to zapamiętać, te dłuższe. To jest... Aha, to już jest ten wodospad, ten ostatni, tak, ja tutaj stoję, ten punkcik i to jest jakby z góry ten wodospad. Aha, tu się wracam. To jest wycinek z kadru, bo to jest jeszcze ciąg dalszy, to po prostu idę po lewej stronie. A to jest po prostu strona. Trochę nudzę chyba, co? Jest spoko tutaj ze mną? Ktoś to na YouTubie chyba ogląda? No dobra, słuchajcie, to jest ten. Jak już jesteśmy tutaj,
I mówiłem, że pokażę wam przelot na tym Katla Geopark. Ogólnie w Katla Geopark też jest artykuł, ja go wrzucałem, taki opis tej drogi, bo to było tak, że ja chciałem jechać do Katla Cave. To jest taki lodowy ring. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Czekajcie, kurczę, co to się zadziało? Sorry, bo tam przy sobą mikrofon nie wisi. Ciężko mi jest pisać. Katla Cave. O, to jest to. Kurczę, się okazało, że nie dojadę tam. Bo jeszcze dojechałem do jednego punktu i potem jedynie albo jakieś kłady, albo jakaś terenówka wysoka, bo no to nie mówię, ja byłem na polówką małą, nie, więc to nie było przyjezdne w ogóle. No i już się tam nie uda dojechać, bo tak naprawdę gdzieś chyba czytałem artykuł, że to się zawaliło w końcu, ten ring, więc on już nie jest dostępny, nie istnieje. A gdzie to jest, wam pokażę zaraz. O, to jest ta trasa, tak? Czekajcie. Tak, to chyba to było tutaj. Nie, zaraz, bo to jest główna droga. To było za Wikiem jakoś. Aha, tak, tutaj, to był wjazd, tak, to się skręcało w lewo. I tutaj była ta droga. Cyk, 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 cyk. Nie, chyba tutaj jechałem, tędy. Aha, są dwie drogi, widzę. I... O kurde, tutaj już coś fajnego jest. O, widzicie, kolejny jakiś wodospad, kurde, tego nie widziałem jeszcze. Tak, bo ja wtedy jechałem tą drogą. Tam gdzieś tam w polu. Gdzie ta Katla Cave. Czekajcie, tam była taka góra. Ja chyba tutaj ogólnie dojechałem. Kurczę, teraz się zgubiłem. Na pewno jechałem tędy. Kurczę. No czekajcie, Katla Cave. Katla Cave. A widzicie, to też tak źle pokazuje na tej mapie, nie? Bo też mi pokazywało, że chyba jest godzina drogi do tego miejsca. To czekajcie, to niemożliwe, że to tak było. Ogólnie było tak, że dojechałem do punktu, gdzie już nie dało się przejechać samochodem tym. Więc nie ryzykowałem. A okazało się, że do tego miejsca mam jeszcze prawie godzinę. No jakbym miał pieszo iść. Aha, to tu, nie, sorry, to ja tutaj jechałem. To wygląda. A tutaj powiedz, tak, tutaj. O. Get Go Park, tak. I ja dojechałem chyba tutaj właśnie. O, tutaj chyba dojechałem, tak. Dokładnie, Czy to widać w ogóle? Tak, tutaj dojechałem samochodem. Wstrzymałem się, mówię, o kurde, no przecież tu nie przyjadę tego, to jest rozlewisko, nie? A Katla Cave była tutaj. No i tutaj już tylko widziałem, że kłady jeżdżą tędy przez to. Akurat jak wracałem, to taka ekipa jechała z 5 kładów, czy nawet 10 i oni jechali właśnie na pewno do tego punktu. No i tam widziałem też daleko jakieś dziwy, jakieś takie wielkie, w tych wielkich kołach terenówki, nie? A już wam pokazuję, jak to wygląda ogólnie.
To jest artykuł o tym mniej więcej, tak? No takie tam są klimaty, takie krajobrazy, naprawdę jest super. W zasadzie no widzicie coś cały czas niesamowitego. Czekaj. Opisuje jakby całą tą wyprawę mniej więcej, jak to wyglądało. Czy to jest... Aha, to jest kawałek, bo tam jest nawet chyba 28 minut. O, widzicie, tu się wjeżdża właśnie ten region. O, tutaj. Tu jest wjazd. Tu są te rozlewiska takie fajne. Nie wiem, czy to będzie ten filmik. Bo to jest pocięty, bo tam mówię, ten cały film chyba 25 albo 28 minut trwa. Ten cały przejazd pocięty. Znaczy w całości, a to są pocięte fragmenty. No nie ma tutaj tego. No i tam widać właśnie było, jak samochody jeżdżą. O. No i tu jest Katla. Lodowiec, a pod spodem wulkan, nie? Widzicie, jak te właśnie jeżdżą ternówki i się wszyscy nie patrzyli, że kurde gość polówką wjechał na takie miejsce, no ale widać droga jest fajna, taki szutr, no tutaj widać to wygląda, nie? Strasznie wiało wtedy, kurczę. No trafiło mi się okienko takie, było dobrze, słońce zaczęło świecić, ale gdy jechała nam już tam na koniec, to już była szarówka taka i nawet już nie robiłem zdjęć za bardzo, już też z drona takie zdjęcia były, wiecie, blade, nie? To nie wyglądało fajnie. No ogólnie tam są wyprawy, no widzicie, takimi furami tam jeżdżą, nie? O, tu jest chyba fajniejsze. No. I tam jest właśnie lodowiec i wulkan. No to mówię, zobaczcie sobie na YouTubie, tego materiału jest sporo. O, takie widoczki, nie? No to jakoś też nie jest jakaś super, bo to mini trójko było robione pro. To wiadomo, no ale i tak jak na takie coś, co mamy na wielkości dłoni albo na wielkości iPhone'a Maxa, no to naprawdę robi robotę. I potrafi naprawdę się unosić na takim wietrze, że no, tak lodowiec wygląda z drugiej strony. A no i tam, w zasadzie ja tam dojechałem. I to był mój koniec, jeśli chodzi o tą wyprawę. O, to był koniec właśnie. No to chyba była końcówka. Tak, czy tam dalej? Czekajcie, powolimy kawałek. Ile w ogóle gadam? Półtorej godziny. O, no i tak sobie tutaj jechałem powolutku. Czekajcie, bo to jest jakieś ujęcie jedno. O, to widzicie, jakie fury jeżdżą. Jakiś jeepek. No takie są właśnie krajobrazy tam, nie? Skaliste. Jak z kosmosu, no. Inna planeta, mówię. Każdy tutaj musi... Polecam każdemu przyjechać, to widzę, szarpnęły, widocznie to bardzo wiało. Dron zawariował. Kogo tam mamy na YouTubie i na TikToku? Pozdrawiam. Coś na kanale Onda Travel. Jak ktoś trafi tu z przypadku, to Onda Travel to jest ogólnie biuro turystyczne, w którym jestem pilotem pierwotnie. Profile to były Onda Photos, czyli taki jakby zbiór galerii moich zdjęć i filmów. No a teraz po prostu doszliśmy do wniosku, że i tak jeździmy tam od lat, więc czas to robić z innymi ludźmi i pokazywać im to, co my już znamy. I organizujemy wyjazdy. Na cały 2025 już jest zaplanowana Islandia. Zapraszam do sprawdzenia no, terminów. Hashtag promocja. Autopromocja. No i teraz pokazuję Katla Geopark, jak wygląda przejazd. No tak naprawdę to jest interior już, nie? I jak widać, jechałem sobie polóweczką, ale droga była naprawdę super. Pogoda dopisała, bo to było lato 2002, no rok temu w sumie. To była moja wyprawa docelowo na wulkan. Pojechałem po prostu sam. Wynająłem takie auto i sobie po prostu jeździłem.
No, zobacz, jakie krajobrazy są, nie? No zimą tam podejrzewam, że to tylko jakieś potężne samochody na wielkich kołach, tych pompowanych ze sprężarką. Nie wiem, czy wiecie, że jakie oni mają te samochody. Tak naprawdę oni są prekursorami, jeśli chodzi o tego typu fury. Że auta są specjalnie modyfikowane i są takie podwyższeniach amortyzatorach, jeszcze koła są takie wielkie i one mają sprężarki do pompowania pneumatycznego. No nie wiem, ja się w samochodach nie znam za bardzo, a jeśli chodzi o takie rzeczy też w ogóle, ale głównie chodzi o to, że tak naprawdę jak jest taki szutr albo droga asfaltowa, to oni wtedy pompują na maksa te opony, a jak jest zjazd, są takie właśnie tereny jak tutaj, tylko że po prostu jest śnieg, to oni to spuszczają powietrze, tak? I jest na takim półkapciu i wtedy jest inna przyczepność i więcej auto może wjechać, to po prostu się nie zakopuje w śniegu, nie? No i oczywiście Polacy też to tam robią. Oglądałem jakiś dokument chyba na YouTubie o takiej rodzinie Polaków, którzy tam mają swój zakład mechaniczny, który robi właśnie takie rzeczy. No wiadomo, robimy wszystko. No i zobacz, taki obrazek tutaj, jak z innej planety, nie? No a to mówię, to sobie zobaczcie, jest tu trochę na stronie zdjęć, filmików, dużo opisanych rzeczy, co tu się znajduje tak naprawdę. No i na YouTubie możecie sobie zobaczyć więcej tych filmików. No i tutaj tak naprawdę z ciekawostek to w tym regionie był kręcony serial Katra, nie wiem czy widzieliście, całkiem spoko. On jest na Netflixie. Taki thriller. Głównie tam było powiedziane, chodziło ogólnie o to, że podczas wybuchu wulkanu tam pojawiały się osoby, które jakby są zaginione albo nieżywe. No coś tam z czasem chyba że było. No tam w tle, to jest ogólnie robione, te zdjęcia są robione tam na górce w Wiku. Tam z tyłu widać to plażę Vik Fiare, a z drugiej strony to już jest Rainis Fiare, czy to Black Beach, tak? Czyli czarna plaża. To jest na wzgórku robione, bo tam jest ogólnie, w filmie jest przygotowane wszystko, te budynki są tak jakby zasypane tym kurzem, pyłem po erupcyjnym. O, widać tutaj. O, i tu jest to pokazywałem wam teraz, ten region, ten Katla Geopark. I tu jest też ta Katla Cave. Tutaj ten ring taki, tutaj widać na zdjęciu. No i tam też pojawiła się tam jakaś postać, tak? Jedna z tych. O, tutaj właśnie. Czekajcie, odpalę wam jeszcze trailer z tego, tylko nie wrzucę nie wrzucę dźwięku. Zobaczcie jak to wyglądało. No i tu jest to właśnie ta Katla Cave. No i tam jest jakiś ten. Bo tam też jest taki camp, gdzie można nocować. Zaraz wam pokażę, gdzie on jest. Tylko tam ten domek, co był teraz przy chwilą na tym filmiku, to jest stamtąd. No i całkiem spoko jest, nie? Ten serial. Można go zmęczyć. Taki thriller. Trochę tak zajeżdża takim tym nie Lostem, tylko to na Netflixie było o tym przenoszeniu się w czasie. Kurczę, jak to się nazywało? Rain czy coś takiego, to niemiecki. Jak widzicie, to są te same postacie, tylko jakby w innym czasie, nie? O, to rozlewisko tam, gdzie zatrzymałem się. No i ten kościółek tam był, ten Wiku, na jednym fragmencie. To jest ta czarna plaża, tak? Tutaj z tej strony drugiej, za tym.
Za Black Beach. O, tam jakieś... Katra, no. No ogólnie spoko. A, co to jeszcze, coś jeszcze było tym? No wiadomo, tam dużo powstawało też bardzo znanych seriali, tak? Czyli Wikingowie, Game of Thrones, tak? Coś miał... Coś tu się wywaliło, widzę. Aha, pokażę wam jeszcze ten wig, bo ta Katla, tak jak mówiłem, to jest tutaj. Katla Cave. A tu jest ten wig. I tak naprawdę tu się tak naprawdę najwięcej dzieje w tym miasteczku, to jeśli chodzi o ten serial na przykład, nie? No tu jest oczywiście ten kościółek tutaj. Taki kultowy, tak? O. Wiecie, no i tutaj pewnie robili te zdjęcia, co tam były, te takie promocyjne, co pokazywałem z tymi gość, ten szeryf z tą szczerbą i w zasadzie pewnie było na długim obiektywie robione i tam w zasadzie było widać w tle te wzniesienia, tak? Te pagórki. No i tutaj się głównie bierze na górę. Tu jest parking i tutaj jeszcze wyżej, tak jak tu jest, widzicie zdjęcie zrobione jeszcze wyżej, więc to też może wjechać, to jest taki cmentarz. Tylko w zimę się po prostu tam nie uda, bo tam jest taki, no, kiepska droga ogólnie, nie? No i to jest ten cmentarzyk. No, ten kościółek w środku. No tu jest czarna plaża. Z drugiej strony. No, dobra. Dobra, słuchajcie. Co my tu mieliśmy? Skończyliśmy tutaj, tak? Jaki to kolejny wodospad do polecenia? Kurczę, jest już prawie 2 godziny. To zrobimy sobie może jeszcze jeden wodospad i styknie na dzisiaj. A no, trzeba pokazać wam Hyfos. No, kolejny gigant. 128 metrów. Aha, ja mówiłem, że 200 wczoraj. To tam wygląda, zapomniałem. On ma 128 metrów. Ten Grymur miał 198. Słuchajcie, on jest... To jest w takim interiorze, wjeżdża się do takiego... Kurde, tam jest ciężki dojazd ogólnie. Jedzie się, kurde, ze 40 minut, albo nawet lepiej, bo tam jest taka droga, że... No to po prostu jest pole kamieniste i trzeba uważać, żeby opony nie poprzybijać, bo są takie kamienie wystające. Tak jak to mniej więcej widać też tutaj, tak jak to jest takich kamieni różnego rodzaju. Ale no, jedzie się, po prostu jest jakieś pole i dojeżdża się w takim miejscu, wsiada się samochodów i takie są widoczki, nie? Jest potęga po prostu. I obok jest też wodospad drugi, Grani. No tam w legendach mówi się, że to są bracia. Wiadomo, nie? Czekajcie, ja wam pokażę jakieś filmiki. No, omijałem go zawsze, bo on jest, mówię, ciężko dostępny i jakoś pojechaliśmy tam. No nie pamiętam już kiedy to było, czy pół rok temu, czy 2 lata temu. Zobaczyć jak to wygląda i kurde. I tam jest ten cały kanion w dół. I tam ogólnie, zobaczcie, jest taka ścieżka. Tutaj jest człowiek, tak? I tam można zejść po prostu dołem i sobie podejść pod niego, pod tą, no, pod ten wodospad od dołu. Nie schodziliśmy od zawsze, brakuje czasu, bo to wiecie, tak było tam. To był jeden z punktów zawsze, nie? Więc
I tak sam dojazd do niego zajmuje bardzo dużo czasu i dużo się zmarnuje, ale myślę, że warto do niego podjechać. Tylko mówię, w okresie zimowym to raczej odpada. Tylko taki okres wiosenno-jesienny wchodzi w grę. No chyba, że jest błoto jakieś albo duże opady deszczu, to wtedy no w ogóle odpada, nie? No zależy też jakim autem jedziemy, bo to też to... No ja tam jechałem nad busem, nie? Takim, wiesz, transporterem czy coś tego typu, nie? No tak to wygląda, jak się stoi. Bardzo wysoko, no tego to zdjęcie, żaden film tego nie oddaje, żadne zdjęcie. O, inna grupa. Mój mama nawet tutaj stoi na zdjęciu z prawej. Czekajcie, wszystko okej. O. Teraz wam pokażę filmik z drona, wczoraj też go pokazywałem. Żeby pokazać wam, jaki on jest wielki. Bo to trochę zdjęcia zaburzają. A to jest ten granit, ten drugi obok który jest. No jest bardzo, bardzo wysoko w dół. To mówię, to nic z tego nie oddaje, tak? Totalnym odludzią gdzieś tam, kurczę. Nikt by się... No ogół tam jest tak na wyspie, że jedzie, nic dookoła nie ma. I patrzysz na pilota takiego jak ja i on skręca gdzieś jakieś pole. Wszyscy się patrzą, kurde, oglądają, nic nie ma. I optownie, kurczę, jakiś wodospad albo coś tam wystaje, nie? Nawet obok jest też taka... Jak jest tak na rozdrożach się jedzie, skręca się w prawo na High Falls, a w lewo jest na Dolina Gjain. Też tutaj były kręcone sceny do któregoś serialu, to właśnie Gry o Tron. To wam kawałek pokażę, jak wczoraj pokazywałem. Ale no, każdy punkt, zobaczcie, to jest na przykład jeden kadr, nie? Jest idealny do danej sceny. Jakaś jedna scena po prostu z serialu czy filmu. A tu jest po prostu wszędzie tak fajnie, nie? No po prostu niesamowite miejsce. I też po prostu jedzie się tam, też oczywiście na znakach jest, że tylko i wyłącznie samochody terenowe, 4x4 i tak dalej. Jest tak, się jedzie i wygina samochód na każdą stronę i jest, kurczę, różnie. No ale da się dojechać, nie? I kurde, jedzie, pewnie. Parking jest tak samo jak z tym grani. Wychodzimy w podgórkę taką i w dół i taka cała ta dolina jest. No jest naprawdę, kurczę. Tylko zakładam, że jakby to było słoneczko, piękna pogoda, to była bajka, nie? O, zobacz, jakiś fotograf stoi. Ale no tak widać, że padało po prostu, no ale kurczę. Zaraz wam jeszcze pokażę, jak ono... O. No każdy punkt to czekajcie, nie miałem filmiku tutaj wrzuconego. Jak to wygląda z góry? Nie, to będzie chyba w innym miejscu wtedy. O, aha. Okej, dobra. Coś tu jeszcze miałem w głowie, żeby pokazać. Aha, ten filmik, jak to wygląda ten wodospad. Czekajcie. Już wiem, że on gdzieś jest niedawno wrzucony, bo wczoraj go szukałem. O, tutaj jest. Tutaj jest i... No czy coś, to się wyłącza cały czas. Czekajcie. O, kolejny. Zaraz po lewej będzie widać ludzi.
To jesteśmy my tutaj. Sobie stoimy. To jest ten cały wielki kanion. A ogólnie droga wygląda, taki jest pejzaż jak się jedzie, takie właśnie wertepy, nie? Ale każda osoba, która była ze mną, to mówiła, że opłacało się jechać to prawie godzinę na to miejsce, bo robi wrażenie, nie? Ten wodospad. Dobra, słuchajcie, czekajcie, mamy ile? Prawie 2 godziny. Omówione. Raz, dwa, trzy. 4 wodospady, tak? Omówiliśmy. Co my tutaj może jeszcze jednego wolniemy? W takim razie. A może po prostu ogólnie się. Taka ikona Ring Road. Golden Circle, sorki. Już mi się dzisiaj mówi, ja jestem niewyspany, kurczę. I że on pokazuje. O, jest pierwszy. To jest ten wodospad. Zobaczcie, tu idzie woda w dół, tak naprawdę to jest przejście, ja stoję u góry, jest to kolejna jakby platforma i tu się wjeżdża i tu można wejść do góry sobie skatkami. I jak jest lato, to może tutaj wejść, tam na taką płytę, zaraz wam pokażę. Czekajcie, już szukam wodospad. A co, ja go zrzucił? Nie, głów, Jezu. Nie kontaktuję cię. No. Tak wyglądają ludzie w góry. To była jakaś jesień bodajże, bo jest taka szalone. O, to już z góry. Jest niesamowita siła tej wody. Naprawdę to kurczę wygląda. Po prostu padają te litry wody i nie ma nic tam. Po prostu jest takie skąpienie, po prostu tam nie ma nic, jest koniec, nie? O, i tak jakby jak się przechodzi jakieś lato, to może tam po prostu wejść na tą płytę i popatrzeć na to z drugiej strony. O, to jest jakaś zima. Na pewno to przejście jest zamknięte, bo jest oblodzone wszystko, nie? Przez tą wodę. O, jest potęga. Jakoś w styczniu jak byłem, to było w zasadzie przemarznięte dosyć mocno. I też zobaczcie, takie są kraje dookoła, tak? Jedzie, nic nie ma, skręca się, a tu powiem takie coś, no. Pokażę wam, jakieś foteczki jeszcze są. Załapałem się na zdjęcie, w końcu mam jakieś zdjęcie, rzadko mam zdjęcia, bo kurczę, ja robię zdjęcia, wszystkim wiadomo jak to fotograf nie ma zdjęć. Czasem jak po prostu byłem z moją kobietą, to ona mi po prostu pstrykała, mówiłem weź mi pstryknij parę zdjęć, bo nie mam. A czasem po prostu proszę jakieś osoby. Wy macie zdjęcia ode mnie, w zasadzie za friką tak naprawdę z każdego wjazdu. Oczywiście mam pakiet rozszerzony, że może każdy coś wykupić, że będzie miał po prostu indywidualne zdjęcia z każdego dnia, ale i tak daję coś od siebie i każdy ma zdjęcia ode mnie z każdego dnia takie ogólne, tak, chociaż po jednym, żeby coś tam sobie wrzucić. A jak ktoś chce po prostu więcej skupienia na sobie, więcej kadrów jakieś takie pozowane, no to wtedy możecie sobie taki pakiet dodatkowy wykupić i macie to co chcecie tak naprawdę, a tak są po prostu ogólne, nie? Poza tym to już było. Jeszcze pokażę parę filmików, bo są już z różnego okresu.
Z tym wodospa... O, tu jest jakiś z góry. O, to jest jakaś tam pewnie jesień. Pozdrawiam kogoś na YouTubie, ktoś tam ogląda. Lajki, suby, dzwonki, dzięki. Adam skoczył na TikToka, witaj. Hejka. Teraz pokażemy wodospad Gulfos. W zasadzie już gadam 2 godziny, zaraz będziemy kończyli, bo coś zostawić muszę na kolejne odcinki. Dzisiaj głównym tematem są wodospady Islandii, ale no wiadomo, jest ich tak dużo i miejsc dookoła, że zrobimy parę części z tego. I oczywiście nowe osoby, które nie wiedzą, kim jestem i co tu robię, to jestem Krystian, pracuję w biurze podróży On The Travel, Mode biuro, ale tak naprawdę ja jeżdżę od lat, też w formie pilota z innymi grupami i po prostu stwierdziliśmy, że czas robić to też dla innych i dlatego organizuję wycieczki dla grup takich kameralnych, tam 8-15 osób. Trochę to już było. Więc ogólnie zapraszam. Główne kierunki na tą chwilę to Islandia, Norwegia. Z czasem na pewno, znaczy z czasem, no już pewnie styczeń, luty, Madeira pewnie też. A potem zobaczymy, no. Może pojawią się po prostu też liderzy, inni piloci, w sensie, no, więc będzie wiadomo więcej możliwości. O, czekajcie, pokażę wam jeszcze ten Glymur. Ten, który był pierwszy, o którym rozmawialiśmy. No i zobaczcie. Tu jest wejście, cały czas to jest ten szlak. Coraz wyżej, tak. I tam już jest zejście w dół. Idzie się kawałek. Jest przejście przez rzekę. I potem się wraca tędy. Może tutaj sobie przejść, albo pójść tam po prostu dalej. A tam u góry po prawej jest jeszcze wielkie jezioro takie. Może nie lodowcowe, ale coś ten desen, nie? No, to jest potęga, nie? To się bałem właśnie, bo to był tak naprawdę pierwszy dzień, gdzie to nagrywałem. Mówię, kurde, jak mi zaraz tam jakieś ptaki latały. A wiem, że na przykład jak tutaj mieszkam w Trójmieście, no to na przykład mewy to atakują drony, nie? I się bałem, że mi po prostu, kurczę, na pierwszy dzień mi drona raz ściągnął. Ale kurczę, w ogóle nie reagowały na drona. To było fajne. No, inne podejście ptaków. Jednak mewy są takie, że one mają swoje terytoria, one je bronią i potrafią atakować. W grupie nawet. Dobra. Jeszcze coś z tym Gulfosem. To też jest głowa. Aha, to czekajcie, jeszcze wam pokażę. Też jest grupa, w którą byłem. Też jest dalej Gilmore. Wodospad. No tak to wygląda, nie? Wszyscy ucieszeni, każdemu się podobało, no. Niesamowite miejsce. Ale w zasadzie tak naprawdę nikt się nie zmęczy, bo jest bardzo łatwy szlak, jest fajnie przygotowany, naprawdę kurczę, bezproblemowy. A mówię, to 200 metrów, no to wydawałoby się, że kurczę jest ciężki do przejścia, ale naprawdę jest super. Jeszcze jeden film wam pokażę z tym
Gulfosem, jak znajdę. O, czekajcie, tu jeszcze są filmiki z tą... Z tym Gaijin, tak? Czy tam jak to się nazywało? Ta... No to może wam jeszcze powiem coś o tym. U mnie są takie 2 punkty na drodze, właśnie na tym ring roadzie, gdzie są takie stare, może powiedzieć, że budynki, tak, ale one są wdrożone w skale. Tak naprawdę są porobione pokoje, jakby tutaj się wchodzi. Tu jest pierwszy, potem jest kolejny przebity przez sufit, jest kolejne pomieszczenie, i tam jeszcze kolejne i też tu góry chyba też są. Tu ogólnie legenda, czy tam historia jest taka, że to podobno się chowali coś tam złodzieje, czy tam bandyci, czy piraci. No jest naprawdę, kurczę, jak tam się wow, nie? Wszystko jest w skale wydrążone. Nie wiem, jak to robi w tamtych czasach, nie? Widać, jaka jest struktura taka, że było łupane, nie? Tu nie widać tutaj, ale tam jest przejście jakby do góry. Jest kolejne takie pomieszczenie i tam jest jeszcze jakby nad tym jeszcze jedno piętro i tam podejrzewam, że oni spali. I tu też, ja dopiero, bo to jest tak ciemno, ja dopiero zobaczyłem na tym światłem, że tutaj jakby, o, tu jest to i tutaj na górę jakby patrzą, to jest dziura. Czyli ta kolejna platforma jakby, ona ma dziurę w dół. Więc kurczę, naprawdę to... I obok w zasadzie tam kilka kilometrów dalej jest kolejny taki punkt. No naprawdę, kurczę, tam są niezłe rzeczy, naprawdę może zauważyć. To jest, co wam pokażę, tylko to było na Ring Roadzie. Ten drugi. Czekajcie, to było... O, to będzie to. No nazwę to... Tak, no, tam jest niedaleko tego wiku. Jest pełna tajemnic i legend, według jednej z nich jaskinia utrzymała swoją nazwę od diamentowe domniemanego pierwszego mieszkańca o imieniu Rutur, który miał być złym władcą, trolem lub złodziejem. Także takie tam historie, nie mówię, oni bardzo lubią elfy, trolle, więc większość legend posiada, to zahacza o takie rzeczy, takie stworzenia, czy tam jak to chcecie tam nazwać. A tu jest właśnie tam trochę dalej. Tylko tu znowuż, o tu jest takie wejście, widać, nie? O. Ale tu znowuż jakby już było przystosowane do nowoczesnych warunków, nie? Bo to jest jakby beton. Tutaj. Ale też tak w skale jest ukryte, nie? Tylko nie wchodziłem. Zawsze tam wystarczała jedna do podglądu. Także tyle. No i na koniec jeszcze może wam coś opowiem w ogóle o wyprawach. Czyli na przykład tak, jeżeli jesteście zainteresowani, to na przykład polowaniem na zorze, to zapraszam. Jest opcja wyprawy na zorze na scenie w Norwegii. W scenie w Norwegii to wam pokazać, gdzie to jest. To ogólnie wysunięty obszar na północy. Cyk. To jest Senia. Tutaj. I my lądujemy w Tromsø. Co coś tu było? Oj, coś mi, przepraszam,
Lądujemy w Tromsø. Gdzie to Tromsø? Kurczę, gdzieś to było. No dobra, nieważne. To gdzieś jest Tromsø. A tu jest, sorry. Lądujemy w Tromsø. No i jedziemy na tą wyspę i tutaj zwiedzamy. Chodzi o to, że po prostu jest tak wysunięty punkt, nawet jest obserwatorium tutaj w Tromsø zorzy polarnych i to są po prostu super warunki do tej obserwacji. Jest jedna z opcji. Tak. No, tam jest bardzo surowo. Nie ma tam jeszcze dużo turystów. Naprawdę fajne widoczki. I oczywiście tak naprawdę każdy wyjazd, który jest na Islandię, czy to 4-dniowy, czy 5, czy 7, no to w okresie tak naprawdę jesienno-zimowym, no to jest zorza, więc i mam jeszcze coś takiego tutaj, wydarzenie, które dopiero będziemy promować, czyli wraz ze stroną nocneniebo.pl. Nocne Niebo to jest głównie kanał na YouTubie, który promuje ogólnie, zajmuje się zjawiskami takimi jak zorze polarne, obserwacje nieba, zjawiska, przeloty komet i tego typu rzeczy. Zbyszek to prowadzi, ten kanał. Ja go oglądam od dawna. A znowuż Zbyszek też przeglądał moje zdjęcia czasami i po prostu wdaliśmy się w rozmowy. No ja mówię, że ja prowadzę biuro. Znaczy prowadzę, no pracuję w biurze i możemy coś podziałać razem, więc narodził się taki pomysł, że no ja mam fascynację, jeśli chodzi o tworzę duże zdjęcia, filmy i tak dalej, bo tworzę kontenty, a znowuż Zbyszek widzi to z drugiej strony, czyli naukowo. I też interesuje się fotografią, więc mówię, musimy to połączyć jako fajny produkt, który na pewno będzie ciekawy dla osób, bo ogólnie planujemy tak naprawdę wyjazd, pierwszy kamp w lutym 2025. To jest właśnie Zbychu. Czyli macie na jego kanałach, bo ma stronę, no co jest wszędzie też, tak samo jak ja na TikToku, na Facebooku, no głównie na YouTubie i macie tak samo poradniki, astronews, transmisja na żywo i tak dalej, i tak dalej. Oto na przykład transmisja była, jak była to zorza polarna w Polsce ostatnio. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegokolwiek o zorzy, no to mam bardzo duży artykuł, wpis, który stworzyłem. Jest bardzo obszerny, jest dużo rzeczy na nim. Już wam pokażę chociaż kawałeczek. Spis treści. Jest na nim bardzo dużo rzeczy, zobaczcie. Są pokrewne zjawiska, jak w ogóle powstaje zorza, dlaczego, gdzie ją pozorować, w jaki sposób, jakie aplikacje, w jakich miejscach występuje. No, kompetencje wiedzy. I mówię, ja też jeszcze będę aktualizuję ten blog. I ja to wczoraj też mówiłem, że znalazłem ostatnią informację o tym, że jest jeszcze coś takiego jak zjawisko jak czarne zorze. O czym nie wiedziałem, to też jeszcze muszę to zanalizować, sprawdzić co i jak i wrzucę te informacje jeszcze dodatkowo. A z ciekawostek takich, dlaczego akurat jedziemy na tego kampa, tworzymy w przyszłym roku, bo teraz, nie wiem czy wiecie, Słońce dochodzi do cyklu, do szczytu cyklu 25-letniego i 15-letniego, gdzie będzie jego maksimum, czyli najmocniejsze wyrzuty z plazmy słonecznej, czyli tak naprawdę zorze polarne będą najmocniejsze, dlatego od roku tak naprawdę widzimy bardzo mocne zorze w Polsce. To jest jeden z przykładów, to jest zorza, którą robiłem w Sopocie na plaży. To było 11 października. Zobaczcie jak ona wygląda. Ja byłem naprawdę w szoku, bo ja już się najeździłem za zorzami po Polsce i to było zawsze fiasko. I jak wlazłem na plażę, to było dzisiaj o 1 w nocy, wow, mówię, kurde, niemożliwe, że w Polsce coś tak widać zorze. Gołym okiem, nie mówię o naświetlaniu aparatem i matrycą. I tak to wyglądało, jeśli chodzi o wideo. Timelapse.
A, a mocniejsze były jeszcze jakieś pół godziny wcześniej, bo ja właśnie oglądałem live'a Zbycha i mówię, kurde, bo on jest z Poznania, ona dawał z Poznania, mówię, kurczę, jak u niego tak widać te zorze, to u mnie będzie no jeszcze lepiej, więc szybko wskoczyłem do auto, podjechałem na plażę, mówię, kurde, nie wierzę, nie? Naprawdę było nieźle. A mówię, w przyszłym roku i kolejny jeszcze 2026 będzie jeszcze lepiej. Znaczy będzie już też jakby, jest wiadomo, to jest parabola, tak? Czyli mamy teraz 2024, 2025 będzie szczyt, a potem 2026 będzie już spadkowa, tak? To, no, w zasadzie tu macie wszystkie informacje. Jak to wygląda, to jest 5-dniowy wyjazd. Co zobaczymy, jest cenik, tak? Tam 4200 za osobę. Co obejmuje cena, czego nie obejmuje. Jakieś tam informacje ogólne. Plan, mniej więcej co zobaczymy, to wiecie, to też jest tak, że wszystko zależy, bo może być tak, że będą pozamykane drogi i niektóre miejsca nie będą dostępne, no to jest niestety zima. Ale to zawsze sprawdzam rano i wieczorem w aplikacjach tam dostępnych, które pokazują, gdzie drogi są zamknięte, gdzie są otwarte i wtedy mówię Wam albo konsultujemy, co możemy zrobić zamiast tego, wybrać jakieś inne miejsce. No a wieczorem po powrocie, bo dni są bardzo krótkie, wracamy do miejsca, do bazy naszej i obserwujemy wieczorem zorze. No w planach są właśnie jakby nasz udział. Czyli planujemy, że ja będę mu opowiadał Wam i pomagał na temat fotografii, filmu, jak ustawiać aparaty i tak dalej, a Zbyszek będzie mówił o astrofotografii i astronomii. No zobaczymy, jak to wypali. No mówię, to jest pierwsze podejście. Zakładam, że pewnie będzie dużo chętnych, bo Zbyszek też ma dużo swoich odbiorców, którzy no, są zajarani takimi rzeczami, ja też w zasadzie. Więc myślę, że to jest idealne połączenie, kurczę, żeby coś takiego ruszyć. No i oczywiście powtarzam się, to jest hashtag autopromocja. Więc kurczę, słuchajcie, no chyba na dzisiaj będę kończył, bo już kurczę, już mi się oczy trochę zamykają, już jest 12 godzina, więc myślę, że starczy jak na dziś. Więc słuchajcie, zostawiam Was. Spokojnej nocy, dzięki za uwagę. Zapraszam też cały czas na social media. To sprawdzajcie, co się dzieje, coś tam rzucam. Zacząłem robić rolki takie układane. Długo się tego no, podchodziłem do tego też, te live'y podeszły. No, to pierwsze to wrzuciłem to o koniach. Coś tam jest, tak. No, spuchnięta buzia, bo mówię niewyspany, kurczę. Ale coś tam. Jakieś zawsze na pewno ciekawe informacje wrzucam. Ogólnie tutaj na tym. Dobra. Jeszcze Was zostawię chwilkę z muzyczką. Czekajcie. Także słuchajcie, dziękuję, dzięki bardzo tym osobom, które były na live'ie. Pozdrawiam i do następnego. Obserwujcie, na pewno coś jeszcze się pojawi ciekawego. Dajcie znać, czy było ok, czy nie było ok. To mówię, to jest drugi live, drugie podejście. Ja wiem, że szybko mówię, może za bardzo seplenie, może za cicho mówię, może coś byście dodali, coś zmienili. Słuchajcie, jestem otwarty na sugestie, nie zamykam się, także dzięki, pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się wtedy.